Co za emocje, drodzy Państwo. Emotions. Kolejne wejście NT Live bardzo na żywo z Grudziądza, nadal w przepięknym miejscu. Słońce już zaszło, więc nasz realizator audycji Łukasz Wierzba nie będzie narzekał, że go po karku coś tam smali, drodzy widzowie i słuchacze. Kiedy przychodzimy... też Cię pozdrawiamy najserdeczniej, drodzy Państwo. Kiedy analizujemy program sympozjum, który rozpoczął się wczoraj i kiedy patrzyliśmy na tematy tych wystąpień teoretycznych, nie umknęło naszej uwadze oczywiście części warsztatowe. Przeplatanie teorii z praktyką, z umiejętnościami nabywanymi w trakcie tak zwanych workshopów jest ogromnie ważne. Szczególnie, że instruktorzy, którzy przyjeżdżają na sympozjum tutaj do Grudziądza, są zarówno praktykami, ale też teoretykami, bo mają funkcję na przykład instruktorów i więc część teoretyczną również przedstawiają w ramach swoich aktywności zawodowych. Takim instruktorem i takim praktykiem jest również kolejny nasz gość, którego bardzo serdecznie witam. Jest nim Mateusz Pitiło. Bardzo się cieszę, bo z Wałbrzycha daleka droga, tam medykuje, ale też jest instruktorem i szkoleniowcem w ramach kursu ACLS, tak? ASLS, tak. Advanced Stroke Life Support. Cześć Mateusz, witam Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Mateusz, no dobrze, ale to co? To chodzi o to, że przyjechałeś tutaj z kursem takim, którym właśnie przed chwilą padł, Advanced Life Support, czy przyjechałeś tutaj wesprzeć nas swoją wiedzą, jeśli chodzi o epizody neurologiczne w prehospitalu? Jaką miałeś misję zleconą w trakcie tych workshopów? Wiesz co, głównym celem naszego jakby założenia tych warsztatów było pokazanie sieci, gronu ratowników medycznych, pielęgniarek systemu, być może byli z nami lekarze, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, gdyż nie pytałem też o funkcję, być może się ukrywają. Było pokazanie, że udar mózgu nie jest tematem prostym, że jest odrębną jednostką chorobową, która jest dość trudna w diagnostyce, aczkolwiek w diagnostyce przedszpitalnej jesteśmy w stanie ustalić pewne fakty, które jakby mogą nas skierować na dany typ prawidłowego oddziału, prawidłowego szpitala. Dlatego chciałem zwrócić uwagę na to, jakie są typy udarów mózgu, jak można je różnicować w opiece przedszpitalnej, jak i zwrócić uwagę trochę na statystykę, na występowanie. To akurat było na wykładzie, było tematem wykładu, jak sam udar mózgu jest poważnym problemem w Polsce, jak i na świecie. Warto tu też wspomnieć, że to jest pierwsza przyczyna niepełnosprawności w Polsce, jak i trzecia przyczyna zgonów, więc to robi wrażenie statystycznie, szczególnie, że w takim mieście 100-tysięcznym, w którym ja mieszkam, u nas zespoły ratownictwa, z tego, że społeczeństwo jest starsze, realizują około 50-60 wyjazdów miesięcznie do samych podejrzeń udarów mózgu. To jest duży procent. Kiedy 11 lat temu dostawałem się do norweskiego dysponenta, pisałem wiele testów, egzaminów i w jednym z tych testów było pytanie 11 lat temu, o ile procentowo wzrośnie liczba epizodów neurologicznych w ciągu najbliższych 20 lat. Odpowiedź prawidłowa była 50%. Ogromnie dużo. Tak, ja nie jestem dokładnie statystykiem. Ale oczywiście problem, który... Oczywiście, jasne. Mi się wydaje, że tak naprawdę dążymy już powoli, jako w chorobach cywilizacyjnych tak naprawdę, które nas dotykają i w naszym sposobie życia, w stylu życia, który nam towarzyszy, że te udary mózgu raczej będą tylko rosnąć. Wiadomo, kardiologia bardzo mocno się rozwinęła, prawda? Sama hemodynamika, poprawienie jakości stylu życia kardiologicznie pacjentów się poprawia, więc myślę, że udary, po pierwsze, rośnie liczba zachorowań, ale też umiemy je już skutecznie leczyć. To też jest bardzo ważne i godne podkreślenia, chociaż mam nadzieję, że ośrodków trombektomijnych w Polsce będzie coraz więcej. Też nie jestem neurologiem, żeby się wypowiadać na tematy szpitalne, prawda, bo jestem jakby w prehospitalu, aczkolwiek gdzieś tam ten temat mi towarzyszy, że wiem, że tych ośrodków trombektomijnych jest dużo, są w formie jeszcze pilotażu, czyli dalej jakby oponują, raczej są związane z pilotażem, nie są w formie stałej, aczkolwiek już powoli to się zmienia i te ośrodki będą w formie stałej, z czego się cieszę. Co każdy z nas, ratowników medycznych w prehospitalu, powinien wiedzieć o epizodach neurologicznych? Krótki podział i na co należy zwrócić uwagę w świadomości naszej codziennej pracy, jeśli chodzi o cerebral insult, który też tak się nazywa.
Wiesz co, zwróciłbym na pewno uwagę na karty medycznych czynności, które miałem okazję też analizować. Bardzo często ratownicy nie rozróżniają dysartrii od afazji. I to jest taki... Wyjaśnij, jaka jest różnica między jednym pojęciem a drugim? Afazja towarzyszy lewej półkuli mózgu, gdzie są dwa ośrodki Wernickiego-Broki, które odpowiadają za czucie i za ekspresję. Czyli pacjent albo nas nie rozumie, albo nie jest w stanie się wysłowić, chociaż nas rozumie i w tym momencie mamy do czynienia z afazją, albo afazja mieszana, czyli ani nas nie rozumie, ani nie jest w stanie się prawidłowo wysłowić. Mowa jest bełkotliwa, niezrozumiała, nieadekwatna, a dysartria jest związana głównie z osłabieniem mięśni gardła i języka. I towarzyszy ona głównie udarom prawej półkuli z niedowładami po stronie lewej. I jeżeli mamy taki zbiór wiedzy, że pacjent ma niedowład lewej strony, spodziewamy się dysartrii, czyli momentu, w którym pacjent w wyniku osłabienia mięśni gardła ma problem na przykład z mówieniem, mówi spowolniale, ale logicznie. On potrafi nam odpowiedzieć na nasze pytanie, tylko on mówi wolniej, ta mowa jest może być niezrozumiała, tylko jest wolniejsza. Jest to też związane z połykaniem na przykład, to jest też bardzo istotne przy prawej półkuli, właśnie ze względu na osłabienie mięśni, tego nerwu głównie językowo-gardłowego, powoduje to zaburzenia połykania na przykład. Jeżeli ktoś nam zgłasza, że ma problemy z połykaniem od 3 godzin, też należy zwrócić na to uwagę neurologicznie na przykład. Jeżeli mamy pacjenta z podejrzeniem epizodu neurologicznego i pokazuje pacjentowi ten marker, zadaje mu pytanie, co to jest i do czego służy. I pacjent nie nazywa tego w sposób logiczny. O czym to może świadczyć? O uszkodzeniu lewej półkuli. Szczególnie, bo udarze lewej półkuli. Powinniśmy mieć do tego, jeżeli jest to udar taki faktycznie już z objawami ogniskowymi, dochodzi jeszcze niedowład prawostronny. Czyli mamy objawy towarzyszące, które ewidentnie pokazują nam, jakie to mogą być objawy, co się może wyeksponować. Może być niedowład prawostronny, kończyny górnej i dolnej, może być zaburzenia widzenia po stronie prawej. I tu dlaczego? Dlatego, że nerwy krzyżują się w rdzeniu. Tak. Więc dochodzi do naprzemiennych objawów, z tym, że bardzo często jest tak, że przyjmujemy, że jeżeli pacjent fiksuje wzrokiem do którejś strony, prawda, do lewej albo do prawej, to mamy jakieś takie wewnętrzne przeświadczenie, że pacjent ma krwotok śródmózgowy. Tak w prehospitalu zauważyłem. A okazuje się, że gałki oczne fiksują do ogniska niedokrwienia. Też często w udarze niedokrwiennym. jakby pokazują miejsce, gdzie dokładnie się udarzyło. Tak jest. Też może nam to zasugerować, że przy całym konglomeracie objawów mamy do czynienia z tym, że ten udar jest właśnie i te objawy nam się pokrywają z tym, czego się nauczyliśmy. Więc mamy jakieś narzędzia diagnostyczne w procesie badania, czyli dalej cofamy się do wywiadu, badania przedmiotowego, do takich podstaw, do których bardzo często mam wrażenie jest trudno i wrócić i przyznać się, że czegoś się nie umie też, nie? A kiedy analizowałeś dokumentację medyczną, kartę NCR-ów, czy obserwujesz kolegów, koleżanki w pracy, czy uważasz, że my potrafimy prawidłowo wykonać badanie FAST? Mówimy o badaniu neurologicznym, nie ultrasonografii. Oczywiście. Wiesz co, to jest taki, ja to sobie ostatnio analizowałem, myślałem na ten temat, że jakby ktoś kiedyś jeździł na zespołach wypadkowych, na W, prawda? Jeździł z lekarzami. No temu to było. Bardzo, na przykład, ale nie ja nie miałem okazji, ale mam takie wrażenie, że ktoś kiedyś podglądał lekarza w pracy i to jakby z dziada, pradziada na każde pokolenie ratowników przechodziło to badanie neurologiczne i ono było trochę chaotyczne, ale jakby spełniało wszystkie kryteria i w porównaniu do krajów na przykład zachodnich, gdzie to badanie FAST jest takim standardem, to u nas mimo wszystko z tych byłych lekarskich zespołów jakby przenosiło się to badanie neurologiczne mimo wszystko. Ja pamiętam taką historię, jeździłem z kolegą starszym, który też pamięta tamte czasy i mówi do mnie: Mateuszek, wiesz, że kiedyś nie było tomografii, lekarz, jechaliśmy i on mówi, że to będzie lewa półkula niedokrwiona. Ja mówię, że to jest normalne, bo kiedyś nie było badania obrazowego, opieraliśmy się na fizjologii, na patofizjologii tak naprawdę, no i to było to jest w przedmiocie studiów, ale odkąd mamy badania obrazowe, no to jest jasne, że nikt tego ekspresyjnie być wyrażał, nie? Że takie coś miało miejsce, więc jakby myślę, że to podglądanie ze starych czasów spowodowało to, że mimo wszystko to badanie wykonujemy. Troszkę chaotycznie. Bardzo dużo osób robi próbę Romberga na przykład, badanie palec-nos. Na przykład pięta do podudzia już nie, bo to jest jakby ten nowy, czy jeszcze dodatkowe badanie,
aczkolwiek myślę, że badamy dobrze. Badamy dobrze, tylko nie umiemy wyciągnąć wniosków co do patofizjologii tego udaru, bo nikt tego nigdy nam nie powiedział. Czyli odnajdujemy dysfunkcję, ale Tak. nie potrafimy jej odnieść do przyczepienia do tego, co się w tej głowie mogło Dokładnie. wydarzyć. I nazwać tego w odpowiedni sposób, używając Tak. tych dwóch trudnych wyrazów, które wyjaśniłeś. Ile czasu maksymalnie powinniśmy poświęcić na takiego szybkiego fasta, żeby też nie przedłużać innych czynności, bo często się zdarza tak, że pacjenci ze świeżym epizodem neurologicznym nagłej utraty siły mięśniowej po którejś ze stron, no te objawy się manifestują bardzo szybko, a zgodnie z zasadami w każdej minucie umiera ileś milionów komórek nerwowych. Tak. To ile czasu nie powinniśmy więcej poświęcać na badania neurologiczne niż? Polskie Towarzystwo Neurologiczne w 2019 roku stwierdziło, że zespół ratownictwa medycznego powinien poświęcić na badanie do czasu przewozu takiego pacjenta 15 minut. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie w 2 osoby, jeżeli jest zespół zgrany, tu mówimy już i teraz wchodzimy, zobacz, jakie to jest, nagle ja już chcę poszerzyć o to, o jakość ratownictwa, nie? To, co mówił Jarek ostatnio u ciebie, nie? O jakości ratownictwa. Jeżeli zespół jest zgrany, jest w stanie to uzyskać. Jest to do zrobienia. Myślę, że jest. Robimy czasem w 10 minut. Oczywiście warunki typu wyjazd nocny o godzinie 3 w nocy, 4. piętro, pacjent z słusznej jakby wagi, taki jak ja, no to na przykład no jednak trzeba poczekać na przykład na ten drugi zespół albo na straż pożarną, czyli to mimo wszystko nam się wydłuża, no ale to nie jest naszą winą. Ale całe badanie, które neurologiczne jesteśmy w stanie przeprowadzić, plus nasze czynności na miejscu, bo to też warte jest podkreślenia, że my z racji tych poszerzonych jakby uprawnień tak naprawdę w Europie, jeden z większych, mamy duże możliwości. Tak samo przede wszystkim wykonanie 12-odprowadzeniowego EKG, to jest podstawa. Bardzo wiele zespołów mimo wszystko tego nie robi. W miejscach różnych, bo już teraz u mnie na przykład no jest to standardem, ale tak z zasłyszenia wiem, że nie robią, nie niosą na przykład lifepacka do pacjenta z epizodem udaru. Tak, ale co jest ważne i dlaczego się ma go stosować, bo powiedzieć, że coś trzeba robić jest łatwo, nie? Najważniejsze jest to, żeby wykryć zaburzenia rytmu serca. Jednym z przyczyn wystąpienia udaru niedokrwiennego jest zator, zakrzep, który został spowodowany przez migotanie przedsionków. Tak ten jest. Turbulentny, który wytwarza ten skrzep. A pacjent nie jest zabezpieczony lekami na przykład przeciwzakrzepowymi, no i ten materiał zatorowy może się uwolnić. Co jest ciekawe, jeżeli mówimy o materiale zatorowym z migotania przedsionków, w wyniku kardiowersji mój pacjent, niestety muszę się przyznać, że bez analgezji tylko... Mu to? Nie, z analgezją, przepraszam, bez sedacji. Dobrze. Bez sedacji, z analgezji wynikało to z ciężkości jego stanu. Na samej analgezji przeprowadziłem kardiowersję i następczo, i to jest ciekawe, gdybym go zanalgosedował, nie wiem, czy bym to zobaczył. Praktycznie bym tego nie wyłapał. Zanim manifestował, co się wydarzyło? Wiesz co, to był krótki nie wiem, epizod, ciężko powiedzieć, ale raczej krótki epizod. Najpierw się go spytałem, czy odczuwał ból. Nie? A powiedział, że bardziej się... Dzięki, że zapytałeś, no problem go zdzielił. Niestety. Bardziej powiedział, że przestraszył się tego, niż odczuł ból. I następnie po jakichś 2-3 minutach wystąpiły objawy ogniskowe w postaci opadnięcia kącika ust, dysartrii i niedowładu lewostronnego, który wycofał się po około 5 minutach, ale musiałem przyjąć, że te TIA wystąpiło jako następstwo jakby kardiowersji migotania przedsionków. Z tym się musimy liczyć. I nie tylko może wystąpić ten udar, jak u mnie, prawostronny, tylko udar pnia mózgu. Który jest bardzo niebezpieczny. Oczywiście i musimy tutaj już być gotowi, oprócz tego, że do kardiowersji musimy sobie przygotować zestaw, ewentualnie gdyby coś się stało, gdyby doszło do zatrzymania krążenia, tak samo musimy liczyć się z tym, że dojdzie do udaru mózgu i do licznych powikłań z tym związanych, wieloogniskowych, jakby postaciowych. Nie? Procentowo taka kardiowersja jak często może dawać nam takie? Ja wiem, że mówię, że nie jesteś... Ale powiem Ci, że nie, ale nie wiem, czy to jest zbadane. Obszar w ogóle udarów myślę, że jest bardzo ciekawym obszarem do badań. Myślę, że nie jest do końca zbadany w opiece przedszpitalnej. Szczególnie, że często jeżeli wykonujemy konwersję, chciałem użyć innego słowa, w obcym niestety nomenklaturze. Rytmu. Tak, okay. Kardiowersji, no to pacjenci są rzeczywiście, sobie grzecznie śpią i nie odczuwają tego dyskomfortu i strachu, więc nie wyłapujemy zaburzeń neurologicznych. I powiedz mi teraz, czy warto by było zaakcentować mimo wszystko to, że po
kardiowersji, pomimo że jest analgosedacja, warto mimo wszystko sprawdzić napięcie mięśniowe. Bo my stosujemy płytką analgosedację tego pacjenta. On się w końcu wybudzi, czy na przykład na SOR-ze. I teraz jest pytanie, czy my go zbadamy neurologicznie ponownie? Zadałeś mi pytanie? Na przykład, nie, no bo dajemy w kosmos. takie w kosmos, takie dokładnie, nie? Pamiętam, jak nas uczyli bardzo mądrzy ludzie, po każdej procedurze ratowniczej należy przejść jeszcze badanie powtórne. Dokładnie. Więc jeżeli mówimy o A, B, C, D, E, no to pod literką D mamy między innymi spojrzenie na pacjenta neurologicznego. Czy to jest odpowiedź na takie pytanie? Trzeba w kosmos. Puśćmy je weter. Kosmos niech nam odpowie, czy oczywiście powinniśmy wykonać. W mojej ocenie, w mojej skromnej, kilkunastoletniej praktyce zawodu ratownika medycznego w prehospitalu, każda procedura medyczna powinna być oceniona ze względu prawidłowości wykonania i oceny, co się przez to udało zrobić, albo zepsuć. Oczywiście. Bo ty pacjenta na parę minut zepsułeś. No, zepsuł się w wyniku, no niestety nie. Zepsuł się. Sam się nie zepsuł. No niestety musiałem to spowodować, bo... No te zaburzenia nadkomorowe doprowadzają do bardzo dużych powikłań. Dobrze, oczywiście. To tak już reasumując to wszystko, to jaki obecnie w 2024 roku mamy standard postępowania dla ZRM-ów, jeśli chodzi o epizody neurologiczne? W kilku zdaniach, jak to powinno wyglądać w takim idealnym sposób? To, co chciałbym po wejściu każdego zespołu. Przede wszystkim czas wystąpienia objawów. Nie pisać w karcie w dniu dzisiejszym lub dzisiaj, lub w dniu wczorajszym, bo nie jest to precyzyjne określenie czasu. Każde określenie czasu jest ważne. Poza tym też zespoły pracują każdy na innym lokalnym protokole. W jednym jest czas tego okna udarowego określony na 4,5 godziny, u mnie jest 12, a okres trombektomijny może być nawet do 24 godzin, gdzie walczymy, tak naprawdę jeżeli pacjent trafi do takiego okna w 23 godzinie, to jest to około 3%. Przeżywalności bez istotnych ubytków neurologicznych dalej, nie? Nie mówimy o kalectwie. Ten debiut, czas podajemy, tak, najważniejszy czas wystąpienia pierwszego objawu. Albo kiedy pacjent był widziany bez objawów, bo też jest ważne, bo to jest taki pacjent unknown, nie? Że nie wiadomo do końca, kiedy te objawy wystąpiły. Na przykład po wejściu siłowym razem ze strażą pożarną możemy ocenić, że ten pacjent ma nieznany czas wystąpienia. Powiem taką dość dziwną, może się wydawać śmieszną rzecz, ale zabawmy się w takiego detektywa w domu czasami, bo raz, że leki, które są niezwykle istotne, szczególnie przeciwleki przeciwzakrzepowe, leki jeszcze dopowiem, że najważniejszą rzeczą u pacjenta też są leki, które on zażywa i czy nie zażywa leków przeciwkrwotocznych, jakikolwiek. Można podać kilka preparatów handlowych, myślę, że to nie miejsce na reklamowanie produktów, oczywiście, ale wiemy, że one są stosowane nie tylko w prewencji kardiologicznej, ale przeciwko zakrzepicy żołądowej. Oczywiście, tak jest. I te leki to jest podstawa do leczenia, żeby wdrożyć leczenie trombolityczne lub zaniechać go, więc leki pacjenta. Przede wszystkim jakie leki zażywa na stałe, spakować je, nawet je wziąć ze sobą, nie trzeba ich pisać w kartę, wystarczy je wziąć, zaakcentować to na SOR-ze, że na przykład takie leki mamy. Kolejną rzeczą jest po pierwsze to właśnie ten czas wystąpienia, jakie leki pacjent zażywa, kontakt do rodziny, niezwykle istotna sprawa, bo często my wchodzimy z butami w czyjeś życie. Nie, jest duży chaos, mama mówiła, nagle nie mówi, ci ludzie są zestresowani, my wykonujemy bardzo dużo czy na przykład, nie wiem, jeżeli ona miała jakieś rutynowe rzeczy, które robiła rano, jeżeli widać, że jest kawa na przykład z rana, to znaczy, że rutynowo to zrobiła. Więc możemy przyjąć, że jest to coś świeżego. Oczywiście to wszystko można i napisać, zasygnalizować. Obserwujmy otoczenie, patrzmy na to, co jest dookoła pacjenta, to też jest niezwykle ważne. Oprócz tego kontaktu do rodziny, mówię, z czynności EKG, glikemia,
Przede wszystkim błagam naprawdę, bo mi ciężko było uwierzyć, jak rozmawiałem z taką kierowniczką projektu, z którą współpracuję, że ona mi mówiła, że w Polsce zdarza się, że zespoły przywożą pacjenta z hipoglikemią jako podejrzenie świeżego udaru mózgu. Te maski udarów są niezwykle ważne. Jeżeli mógłbym też o nich powiedzieć, bo też mają jakby duży wpływ na to i neurolodzy mocno się na to skarżą, zwracają uwagę, żeby zespoły ratownictwa na to zwracały uwagę. Na te maski udaru, czyli na przykład właśnie hipoglikemia, bardzo wysoka temperatura może dawać objawy, prawda, takiego ograniczonej świadomości, ale też bez niedowładów, jak najbardziej, więc odwodnienie, hiponatremia, leki, jakie pacjent zażywa, musimy tutaj patrzeć, czy on zażywa diuretyki pętlowe, tiazydowe, i ile spożywa płynów, to wszystko jest ważne w całym procesie diagnostyki różnicowej, bo to, co tutaj na warsztatach chcieliśmy pokazać, że udar pnia mózgu jest udarem, w którym, na przykład udar pnia mózgu jest udarem, w którym pacjent zazwyczaj traci przytomność. I tutaj trzeba już użyć medycznych czynności ratunkowych, trzeba mu udrożnić drogi oddechowe. ABCD? Dokładnie. Bradypnoe, tachypnoe, jakieś paradoksalne. To wszystko ma wpływ. Oceniajmy to, co widzimy. Najważniejsze, tak jak jeszcze raz mówiłem, czas wystąpienia objawów, leki, jakie pacjent zażywa na stałe, kontakt do rodziny, to są podstawowe rzeczy, reszta badanie, podmiot, przedmiot, najważniejsze rzeczy, żeby temu pacjentowi dać szansę, bo jeżeli my nie zbierzemy prawidłowego wywiadu, to na podstawie tylko tego, co mówimy, to ciężko by było uzyskać jakiś efekt terapeutyczny. W niektórych protokołach odnaleźć można przy wysokiej temperaturze już podanie na przykład drogą dożylną grama paracetamolu, żeby obniżyć tę temperaturę. Żeby oczywiście, czy metamizol, prawda, to jest, działać, które mamy. One są. Mamy to ogarnięte, jedziemy do szpitala. Szpital z oddziałem udarowym czy SOR z taką możliwością do fast tracka jest powiadomiony, dzwonimy, to są idealne warunki, opisujemy to w taki fajny sposób. Wjeżdżamy do SOR-u, no i jak to dalej wygląda? Też lokalne protokoły. Okay. W niektórych miejscach pacjent wjeżdża bezpośrednio do pracowni tomografii w Polsce. W naszej pracy wygląda to w ten sposób, że cały czas jest na naszych noszach i wędrujemy z tym pacjentem. SOR, tak. TK, od momentu... Nawet nie SOR, od razu do pracowni tomografii. Tam schodzi lekarz neurolog razem z pielęgniarką. Okay. Szybkie badanie TK, sprawdzenie, czy pacjent nie ma krwawienia śródczaszkowego, tromboliza na miejscu, razem już podczas tego badania TK. To jest jedna wersja. Druga wersja, że neurolog czeka na SOR-ze. Przy czym my na przykład u nas mamy tak, że wykonujemy oba dojście dożylne na obu kończynach. Nie jest prawdą, że nie stosuje się dojścia dożylnego na kończynie, gdzie jest niedowład. To jest, jeżeli taki mit krąży, to jest... Mamy kilka takich mitów. Tak, jest. Oj, troszkę myślę, że jest kilka. No nazwijmy to, że kilka. Nie jest to prawdą. Zakładamy 2 duże dojścia obwodowe. Warunkiem jest to, żeby przeszła perfuzja na TK. Tak, czyli powyżej różowego. Różowy powyżej różowego byłby wskazany. Jeżeli mamy 2 niebieskie na przykład, no to nie będziemy, prawda, szukać i tracić czasu dla pacjenta. Więc to jest wersja, że alternatywnie czeka neurolog, szybkie zlecenie TK, jedzie na TK, my tego pacjenta przekazujemy na SOR-ze. I są niestety miejsca w Polsce, o których należy powiedzieć, gdzie ten pacjent leży na SOR-ze i deficyty mu się pogłębiają. Jest to okropne, no trudno, no ale tak jest. No jesteśmy, mamy coraz większą świadomość, na szczęście, i coraz lepiej potrafimy sobie z tym radzić, nie? Patrzy na nas pani Jagoda Nowak, która czuwa nad grafikiem i czasami i już będziemy zbliżać się do końca. Bardzo chciałem Tobie podziękować przede wszystkim za szerzenie świadomości pośród ratowników medycznych, jeśli chodzi o epizody neurologiczne, neurologię. Chciałem też Tobie pogratulować szerokiej wiedzy i kompetencji wynikających i z doświadczeń, ale też między innymi z kursu, jaki posiadasz, ASLS, przypomnijmy Advanced Stroke Life Support. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że kiedyś znowu się spotkamy, bo nie tak dawno miałem okazję oglądać się w praktyce. Tak było. We Wrocławiu, tak się widzieliśmy. Spotkaliśmy się we Wrocławiu, było to wyjątkowy czas, bardzo Ci za to dziękuję, bo jestem przekonany, że dzięki Waszej pracy i akcjom, które to będzie dedykowane, nasza świadomość będzie większa, więc nie zmienimy ilości epizodów neurologicznych, ale polepszymy na pewno statystyki przeżywania. Oczywiście. Pamiętajmy, czas to mózg. Dzięki. Dziękuję Ci serdecznie. Drodzy Państwo, dzięki Mateusz. Już za chwilkę kolejny gość, kolejne wejście. Tak więc przetasowanie wydarzenia na StreamYardzie, dodanie plakatu, popodpinanie mikrofonów i za chwilkę kolejna rozmowa. Więc jeżeli możecie, to pozostańcie z nami. Już za moment, już za chwilkę się widzimy.